W pewnym sensie czuję już czasami się starą. Rozczarowało mnie troszeczkę właśnie to, że nie do końca potrafię się cieszyć tym wszystkim, mimo tego, że tak ciężko na wszystko pracowałam. No ja sama jestem też analityczna, ale z drugiej strony bardzo emocjonalna. Bardzo ciężko mi przychodzi czasami stawianie granic. Właściwie to nadal uczę się bycia asertywną. O Matulu, sama nie wierzę, że zapowiadam w moim stylu ten wywiad. Iga Świątek, ale zapowiadam go z taką radością, ponieważ jest to jedno z moich zawodowych marzeń, które właśnie się spełnia, ale żeby Wam powiedzieć jeszcze więcej, to jest zawsze o marzeniu, na które trzeba bardzo pracować. Latami starałam się o ten wywiad, no i dzisiaj on się wydarza, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Iga Świątek w moim stylu, w innej niż do tej pory widzieliście ją odsłonie. Zapraszam. Dzień dobry, Igo. Dzień dobry. Chciałam zacząć od słowa, no to jazda, bo to takie Twoje słówko, którego używasz sobie na korcie do mobilizacji siebie. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. To jest ogromna frajda, tym bardziej, że mogę spokojnie, jako dużo starsza od Ciebie, powiedzieć, że jestem osobą, która Cię obserwuje od lat i miałam przyjemność spotykać Cię w czasach, w których Twój talent dopiero rozkwitał i naprawdę to jest dla mnie wzruszające, że jesteś tam, gdzie jesteś i ja mogę obserwować Twój rozwój i wszyscy możemy się Tobą cieszyć. Bardzo dziękuję. Zawsze miło usłyszeć takie słowa. Wiesz, no to jest zawsze o talencie, o konsekwencji, o pracy, a ten kanał w moim stylu jest też trochę o tym, żeby sobie tutaj pogadać o naszych drogach, ścieżkach dochodzenia do momentów w życiu, które są zachwytem, które są piękne, no ale trudne. Dzisiaj jesteśmy trochę w takim temacie zmiany i pomyślałam, że jednym z pierwszych pytań, jakie chciałabym Ci zadać, jest to, czy jako za chwilę, bo 31 maja będziesz obchodzić 23 urodziny, czy myślisz o sobie już częściej jako o kobiecie, czy jeszcze jako o dziewczynie? Szczerze mówiąc, patrząc na to, jak dużo ludzi, którzy urodzili się po 2001, czyli po roku, kiedy ja się urodziłam, jak dużo ludzi już z tamtych lat osiągnęło sukces. W pewnym sensie czuję już czasami się starą, może to zabrzmi trochę śmiesznie, ale no, na pewno po prostu czuję się bez ustań dorosła i tak, jak widzę na przykład właśnie nastolatki albo nastolatków, którzy już osiągają sukcesy światowe i mają ogromną popularność, no to w pewnym sensie właśnie wtedy mam takie momenty, że nie wiem, wejdę na Wikipedię, zobaczę, kiedy się urodzili i nagle jestem w szoku. Wow, jestem od nich starsza, kiedy to się wydarzyło. Więc tak, już czasami mam takie momenty. To zabawne. Ja też długo myślałam, że jestem najmłodsza, aż któregoś dnia obudziłam się, okazało się, że na przykład w redakcji jestem najstarsza, ale to Ciebie jeszcze absolutnie nie dotyczy. Niemniej, no życie to jest zmiana. To, co jest w życiu jedyne pewne, to na pewno to, że wszystko się zmieni. Ty te zmiany w tym swoim zadaniu na co dzień w sporcie zawodowym, masz czas w ogóle dostrzegać taką zmianę siebie właśnie, to przechodzenie z tej dziewczyny w kobietę odpowiedzialną, zaangażowaną, zdyscyplinowaną. No nie oszukujmy się, sport zawodowy to nie jest bułeczka z masłem. Tak, jak najbardziej. No bez dwóch zdań przez ostatnie lata bardzo dużo się wydarzyło w moim życiu i w pewnym sensie to, co osiągnęłam, przeszło moje najśmielsze oczekiwania i też no, nigdy nie wyobrażałam sobie, że to życie może być tak intensywne i tak szybko się toczyć w pewnym sensie. Więc no, właściwie zmieniło się wszystko, odkąd wygrałam tego pierwszego Wielkiego Szlema w 2020, też odkąd skończyłam szkołę i tak, jak myślę o sobie sprzed kilku lat, to na pewno musiałam bardzo szybko dojrzeć i dorosnąć do wszystkiego, no bo zmienia się wszystko, nasz świat w pewnym sensie pędzi, a przez to, albo dzięki temu, że jestem sportowcem i my jesteśmy ludźmi, którzy wcześniej muszą specjalizować się w tym, co robią, no to bez dwóch zdań można powiedzieć, że pędzimy jeszcze szybciej. A w tym sporcie zawodowym, w tenisie, w Twojej dziedzinie, kiedy już tak weszłaś w to na poważnie, na maksa, z takim zaangażowaniem i z takimi sukcesami, było coś, co Cię rozczarowało, zaskoczyło i rozczarowało, na co nie byłaś gotowa? Co mnie rozczarowało? Szczerze mówiąc, nie użyłabym takiego słowa rozczarowało, no bo to jest mimo wszystko dość mocne słowo. Na pewno zdawałam sobie sprawę, że nie będzie łatwo, nawet jak już osiągnę w pewnym sensie to, o czym myślałam, chociaż właśnie tak jak mówię, no ja nawet nie myślałam o tym, że będę na przykład numerem 1 w rankingu, to wydawało się w ogóle abstrakcją i poza moim zasięgiem, więc na pewno po prostu to, że w pewnym sensie
jestem jedną z tych osób, które osiągają sukces, ale szybko potrafią o nim zapomnieć, jeśli faktycznie nie skoncentruję się na tym, żeby co jakiś czas sobie przypominać, ile już osiągnęłam i czerpać z tego satysfakcję, to potrafię po prostu skoncentrować się na kolejnym celu i na pewno przez pierwsze lata, jak zaczęłam wygrywać te największe turnieje, rozczarowało mnie troszeczkę właśnie to, że nie do końca potrafię się cieszyć tym wszystkim, mimo tego, że tak ciężko na wszystko pracowałam. Ale jednak też są korzyści, o których nigdy nie myślałam i na przykład, nie wiem, może zmienić się standard życia dzięki temu, co osiągnęłam i ile zarobiłam pieniędzy i to są takie rzeczy, no, których nie analizowałam po prostu jako dziecko, więc wiadomo, że są plusy i minusy, jak pewnie we wszystkim, w czym uczestniczymy, ale mimo tego, że właśnie jest kilka rzeczy, które myślałam, że no nie wiem, po prostu częściej będę dojeżdżać do pracy na chmurce i że będzie czasami po prostu łatwiej właśnie cieszyć się tym wszystkim, no na pewno to zostało po prostu też przyćmione tym, że ten tour i to nasze życie właśnie, w którym jesteśmy, jest po prostu wymagające i fizycznie, i mentalnie, i czasami po prostu z tym wszystkim i z presją, i z oczekiwaniami, i też z tym właśnie, jak świat funkcjonuje teraz, że dużo jest nas w mediach i musimy też się wypowiadać na tematy właściwie, na które nigdy nie przypuszczałam, że będę się wypowiadała, no to wszystko składa się w całość i po prostu sprawia, że czasami właśnie ciężko jest się po prostu cieszyć tym po prostu odbijaniem piłki i faktycznym byciem na korcie i graniem w tenisa, ale myślę, że ci mistrzowie właśnie potrafią jednak oddzielić te wszystkie dodatkowe obowiązki i wciąż pamiętać o takiej dziecięcej radości i właściwie o tym, dlaczego na początku zaczęli grać w tenisa, że to jest ich pasja, prawda? Biorę to hasło dojeżdżać do pracy na chmurce, ale pomyślałam teraz o tym, że to jest oczywiste. My nie mamy pojęcia, bo nie mamy wglądu w tę codzienną, waszą ciężką, fizyczną, również w sporcie zawodowym pracę. To chciałabym wiedzieć, czy masz jakąś taką swoją totalną przyjemność, taką dziecięcą, poza oczywiście tenisem, bo gdybyś tego nie kochała, to po prostu nie byłoby, nie rozmawiałybyśmy teraz o wszystkich twoich sukcesach, ale coś takiego, co jest, wiesz, taką potrzebą, przyjemnością, może guilty pleasure, co takiego masz? Ostatnio, zwłaszcza po pandemii, zrozumiałam, że lubię poznawać po prostu nowe miejsca i w pewnym sensie czasami nawet odczarowywać te miejsca, w których byłam kiedyś i na przykład, nie wiem, turniej mi nie wyszedł, to później jechać do nich po raz drugi i no nie wiem, właśnie poznawać miasta. Trochę więcej zwiedzam od zeszłego roku, więc faktycznie czuję, że poznaję świat i no wiem, że to jest taka podstawowa rzecz, o której ludzie mówią, że my sportowcy mamy super, bo możemy podróżować, ale faktycznie od jakiegoś czasu zaczęłam się tym cieszyć i też no na pewno jak już właśnie wejdzie się na jakiś poziom, że można podróżować komfortowo, no to życie na turze można sobie po prostu umilać takimi rzeczami i to mi sprawia przyjemność. No jeśli chodzi o takie bardziej dziecięce rzeczy, no to nadal jedzenie słodyczy, ale tutaj... A to prawda, że serniczek jest twoją słabością? Tiramisu raczej. Okej, a jutro, bo dzisiaj jest środa, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, jutro jest tłusty czwartek. Masz jakieś rekordy pączkowe na koncie? Niestety nie mam, bo zazwyczaj w tłusty czwartek jestem właśnie za granicą i jutro też lecę na turniej, dlatego w samolocie raczej nie wyjdzie mi świętowanie, ale może dzisiaj coś wymyślę. Dzisiaj sobie, wiesz, na jutro sobie podjedz. To prawda, że boisz się latać samolotem? Mam momenty, że faktycznie jest mi po prostu niekomfortowo i nieprzyjemnie w samolocie. Wiadomo, zwłaszcza jak są jakieś turbulencje, ale też po prostu jak jestem bardzo zmęczona, to mam wrażenie, że nie wiem, nie mam takiego filtra, jeśli chodzi o zdrowy rozsądek i mimo wszystko pamiętanie o tym, że prawdopodobnie nic się nie wydarzy, to no tak, potrafi mi być nieprzyjemnie, ale to nie jest tak, że po prostu troszeczkę się boję, ale nie bardzo. Bez przesady, nie? Wiesz, tak. Wiesz, że jesteś w dobrych rękach. Tylko czasami. To może wolisz po prostu, i cię rozumiem, bo ja nie cierpię latać, za to bardzo lubię jeździć autem. Tu mamy jakiś wspólny mianownik? Tak, jak najbardziej. Zresztą teraz jesteśmy na sesji Porsche, więc fajnie się bawimy, chociaż dzisiaj akurat nie miałam jeszcze okazji jeździć tutaj na sesji samochodem. Mam nadzieję, że później mają takie plany. Ale tak, uwielbiam jeździć samochodem. Zresztą jestem młodym kierowcą, więc... No właśnie, od kiedy masz prawo jazdy? Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że od 2021. Wcześniej była matura i wiadomo, życie na turze, więc trochę zajęło mi zrobienie kursu.
ale bez przeszkód, jeśli chodzi o zdanie wszystkich testów. Zresztą instruktor mnie poznał, więc nie wiem, czy miałam dzięki temu ulgę, czy nie. Tego nigdy nie wiemy. Niemniej na pewno świetnie sobie poradziłaś, bo dla mnie jeżdżenie autem to jest trochę taka, wiesz, analiza sytuacji, a ty jako zawodowa sportowczyni masz na pewno ogarniętą też i psychikę. No, wydaje mi się, że sportowcom właśnie tak, w pewnym sensie łatwiej jest, nie wiem, geometrię wyczuć albo no po prostu te wszystkie fizyczne aspekty mogą pomóc. To rozumiem, że będziesz musiała teraz sobie w grafik wpisywać te momenty, kiedy będziesz mogła sobie docisnąć gaz do dechy? Niekoniecznie. Właściwie za każdym razem, jak jestem w Warszawie, to właśnie ogromną zaletą dla mnie jest to, że mogę pojeździć autem, bo bardzo mi tego brakuje na turniejach. Zazwyczaj mamy po prostu transport. Rzadko kiedy możemy faktycznie wypożyczyć sobie auto na turnieju. Czasami po prostu to jest bez sensu, bo turnieje są w środku miasta i jest więcej stania w korkach, więc wtedy nikt nie ma ochoty do końca prowadzić, ale tak, no jak jestem w domu, to właściwie pierwsze co robię, to myślę o tym, że fajnie będzie znowu pojeździć Porsche. No tak, i poza tym wtedy jesteś też niezależna, tak siedzisz sama za kierownicą, decydujesz o sobie. Tego ci w sporcie zawodowym brakuje, no bo okej, na korcie jesteś sama, to jest sport indywidualny, podejmujesz decyzje na bieżąco i za to cię też zawsze bardzo podziwiam, bo to jest o odpowiedzialności, o przekładaniu swojej ciężkiej pracy w przygotowaniach na ostateczny wynik, o zniesieniu presji otoczenia, bo jesteś na korcie, jest widownia, jest transmisja na żywo i są oczekiwania. A chciałam cię zapytać o to, bo myślę, że w twoim przypadku jest trochę inaczej. To ciśnienie na twoje zwycięstwa jest tak potężne, że naprawdę mało kto, to już mistrzowie są w stanie je unieść. Będąc tam centralnie, w tym miejscu, na tym korcie z rakietą, przeciwniczką po drugiej stronie, czujesz to? To się fizycznie odczuwa? Presję? Tak, jak najbardziej. Czasami faktycznie presja i stres potrafią wpłynąć na mnie, że nie wiem, trenerzy widzą, że na przykład moje nogi po prostu wolniej się ustawiają do uderzenia. Ja w pewnym sensie staram się tak samo jak zawsze i wykonuję te ruchy tak samo jak zawsze, ale jednak wszystko jest spowolnione ze względu na stres, ale no też stres jest rzeczą potrzebną, bo gdyby nie on, to nie byłabym pobudzona przed meczem, więc warto jest właśnie mieć go po prostu na odpowiednim poziomie. Ale jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które były wymienione w pytaniu, no to bez dwóch zdań, no to są właśnie te powody, dla których czasami właśnie ciężko jest się cieszyć tym wszystkim, bo prawda jest taka, że miałam wspaniały sezon 2022, gdzie pobiłam rekordy i wygrałam 8 turniejów chyba i właściwie mimo tego, że to było wspaniałe i właśnie osiągnęłam taki sukces, to wszystkie takie najcięższe momenty związane z presją, z oczekiwaniami i moimi i nie wiem, mediów albo generalnie internetu sprawiły, że po prostu ten czas stał się wymagający i właściwie powiedziałabym, że tutaj bardzo przydatne jest to, żeby umieć zarządzić właśnie sukcesem i w pewnym sensie pamiętać, że niezależnie od tego właśnie, czy wygrywamy, czy przegrywamy, to wciąż powinniśmy iść taką wyznaczoną ścieżką i nie zbaczać z niej, ani nie próbować, nie wiem, wyprzedzić kilka stopni, żeby być jeszcze wyżej i właśnie, no tak, no bywały momenty, że po prostu czasami po tych największych sukcesach przychodziły momenty, że było naprawdę ciężko po prostu znowu skoncentrować się na graniu właśnie bez oczekiwań i na graniu po prostu dla siebie, a niekoniecznie dlatego, żeby zaspokoić kibiców albo media, bo no prawda jest taka, że ludzie po prostu szybko przyzwyczajają się do tych, nie wiem, pozytywnych momentów i właśnie jak miałam taki sezon w 2022, to no nagle miałam takie poczucie, że wszyscy myślą, że teraz będę wygrywać każdy turniej, prawda? Ale no jest w pewnym sensie to część pracy. A czego się wtedy nauczyłaś o sobie w tym gorszym momencie? Czego się o sobie dowiedziałaś? No ogólnie w jednym konkretnym, no to miałam ich kilka na przestrzeni, nie wiem, wielu lat, więc ciężko mi wskazać jedną rzecz, ale ogólnie nauczyłam się, że właściwie życie zawsze składa się z takiej jednej wielkiej fali, że czasami będzie dobrze, czasami będzie źle i nauczyłam się o sobie, że zazwyczaj jak jest dobrze, to myślę sobie, że prawdopodobnie tak pozostanie i chociażby mam też taki schemat na korcie, że
technicznie, nie wiem, wypracuję do perfekcji jedno uderzenie i mam już takie poczucie, że o dobra, to teraz już zawsze będę tak grała, prawda? A później przychodzi moment, gdzie jednak to się tak nie układa i myślę, że dużo ludzi tak ma w życiu, że właśnie niezależnie od tego, jak bardzo się staramy i co zrobimy, to jednak czasami po prostu, no nie wiem, los tak się układa, że właśnie, nie wiem, tak jak ja teraz nie ma w Australii efektu, przegrałam w trzeciej rundzie, gdzie w pewnym sensie po tym, jak grałam przez 2 miesiące wcześniej, spodziewaliśmy się, że naprawdę mogłabym zrobić dobry wynik. No i w pewnym sensie trzeba właśnie też przyzwyczaić się do tego, że to życie zawsze będzie taką falą i niezależnie od tego, czy jest się na szczycie, czy u dołu tej fali, to po prostu trzeba pracować jak najciężej, żeby jednak to prawdopodobieństwo, że zaraz pójdzie się na szczyt i, nie wiem, ta forma wzrośnie, wtedy to prawdopodobieństwo jest wyższe, więc tego się nauczyłam przez te wzloty i upadki. Może nie jest to nic odkrywczego, ale pomaga mi po prostu właśnie wciąż być motywowaną i skoncentrowaną na pracy, chociaż też te momenty, gdzie jest właśnie ciężej z motywacją, też czasami przychodzą. Właśnie dzisiaj rano miałam trening przed spotkaniem z Tobą i moja trenerka tam ciśnie mi jakąś figurę, co to było, już nie pamiętam, wspinaczka w biegu. Ja mówię, Boże, jaka wspinaczka w biegu, daj mi spokój, jest 9:15, a ona mówi, masz dzisiaj wywiad z Igą, wiesz, jak ona ciężko pracuje? I na przykład myślę sobie, Boże, no oczywiście a to o tym jest. cieszę się, że mogłam zmotywować. Więc wiesz, pomyślałam sobie, Iga Świątek, to ona pracuje, ja nie mogę tutaj zrobić 15 podbiegnięć na rękach. Ale widzisz, to jest też o tym, jeśli Cię to w ogóle pocieszy, w każdym zawodzie jest dokładnie tak, że są wzloty i upadki i ja na przykład tak 3 razy w tygodniu, mimo wszystko, mimo że kocham, rzucam tę robotę. Powiedz mi, czy Ty na swoim poziomie, z tymi sukcesami miewasz takie momenty, kiedy myślisz, dosyć tego tenisa, odchodzę? Nigdy nie myślałam, że całkowicie mogłabym się poddać. Czasami, no nie, właściwie przez ostatnie kilka lat raz miałam taki moment, że pomyślałam, że może powinnam po prostu zrobić sobie, no nie wiem, taką 2-tygodniową przerwę, żeby po prostu zresetować się i wrócić do balansu i na spokojnie zacząć znowu pracować, ale nie zdecydowałam się na to i to było bardzo dobre rozwiązanie. Zresztą nie zdecydowałam się na to tylko i wyłącznie właściwie z powodu mojej pracy z Darią Abramowicz i z trenerem Wiktorowskim, bo oni pomogli mi właśnie podjąć tą słuszną decyzję, że jakby nie byłam mimo wszystko, nie wiem, w takim kryzysie, jak mi się wydawało, żeby robić sobie jakąkolwiek przerwę. Właśnie oni są czasami tymi rozsądnymi głosami, które mówią mi, że każdy ma wzloty i upadki. Przejdziemy przez to razem, nie? No dokładnie, że każdy ma wzloty i upadki, że też jestem człowiekiem i to też, prawda jest taka, że to też nie jest tak, że ja mam jakieś ogromne te kryzysy, no bo wciąż jakbym wyszła na kort, to prawdopodobnie to nie jest tak, że zaczęłabym przegrywać w pierwszych rundach, ale mimo wszystko w mojej głowie perfekcjonistki wygląda to trochę inaczej czasami, dlatego cieszę się, że mam po prostu zaufanych ludzi dookoła siebie, którzy potrafią mnie sprowadzić na ten właściwy tor. Zazdroszczę Ci Darii Abramowicz bardzo. Mam szczęście, że właśnie spotkałam Darię bez 2 zdań. Nie wszyscy wiedzą, czym się Daria w Twoim teamie zajmuje, choć jest już bardzo kojarzoną z Tobą osobą. Dokładnie zajmuje się po prostu opieką taką psychologiczną nad Tobą, tak? Tak, Daria jest psychologiem i ogólnie z uwagi na to, że właśnie moja kariera tak szybko się rozwinęła, to i ona zaczęłyśmy pracować w 2019, więc właściwie widziała większość tych etapów już od mojej profesjonalnej kariery. To też pomogła mi w pewnym sensie stworzyć mój team menedżerski, jeśli chodzi właśnie o komunikację. Doradzała, jaki powinien być podział obowiązków albo ogólnie po prostu jest zaufaną osobą i wiem, że też z uwagi na to właśnie, że jest psychologiem, to mogę się zwrócić do niej właściwie z każdym tematem i wiadomo, jak jeszcze nie miałam tak bardzo rozwiniętej tej sfery biznesowej mojego sportu, to po prostu pracowałyśmy nad treningiem mentalnym i ogólnie też właśnie Daria uznała, że ze mną najlepiej będzie pracować też, jeśli właśnie ona posłucha też o tym, nie wiem, o moim takim życiu bardziej wewnętrznym, jeśli chodzi o to, jak właśnie byłam wychowana i w ogóle, bo obie mamy taką filozofię, że w pewnym sensie to otoczenie, w którym jest sportowiec i to, z jakimi tam się zmaga rzeczami, to wszystko ma wpływ na to, co się dzieje później na korcie, więc nad tym się zgodziłyśmy, więc w pewnym sensie
nie tylko pracowałyśmy nad treningiem mentalnym, ale też właśnie mogę z nią porozmawiać o takich życiowych sprawach i problemach. No a później właśnie jak nagle wystrzeliłam z rakiety i osiągnęłam taki sukces, że nikt się tego nie spodziewał, to Daria pomogła mi zebrać zespół i odpowiednich ludzi. I tutaj Paula, moja PR menedżerka słuchająca, na pewno mogłaby przytaknąć, że Daria właśnie jest często takim łącznikiem między mną a też teamem menedżerskim, dzięki czemu ja nie muszę się wszystkim przejmować. A w ogóle zobacz, bo wymieniasz kobiety z teamu, więcej jest w Twoim otoczeniu tego kobiecego pierwiastka? Znaczy, ciężko ocenić, no bo w teamie sportowym mam Maćka Ryszczuka i Tomka Wiktorowskiego, więc jednak ten najczęściej spędzam czas z tą trójką, Tomek, Maciek i Daria, ale w teamie menedżerskim są same kobiety, jest Paula Wolecka i Alina Sikora, więc mam też team menedżerski z drugiej strony, który jest z zagranicy. Czyli rozumiem, że pieniędzmi zarządzają kobiety, tak? No właśnie niekoniecznie, bo za granicą są mężczyźni, więc właściwie rozkłada się to tak, że jest 50-50. Myślę, że to zdrowy balans. A ciągnie Cię bardziej właśnie do towarzystwa, jak masz już spędzać czas, czy pracować, to szukasz takiego uzupełnienia w pierwiastku męskim, czy stając się już właśnie tą dojrzałą kobietą, patrzysz, myślę sobie, pogadam z dziewczynami, bardziej mnie zrozumieją. Ciężko ocenić, na pewno zauważyłam, że jak rozmawiam z trenerami, to oni mają takie bardziej analityczne podejście, a jak rozmawiam z kobietami z mojego teamu, to im łatwiej jest czasami zrozumieć, nie wiem, wszystkie te emocje stojące za tym, co się dzieje, chociaż to nie jest czarno-białe, bo też miałam rozmowy z trenerem właśnie takie głębsze, albo rozmowy z Darią, gdzie czasami chciałam się jej spytać o opinię odnośnie czegoś typowo takiego, no nie wiem, typu, że czy faktycznie zwalniałam rękę, bo na przykład ja nie do końca tego czułam. Mówię tutaj już o tenisie i o uderzeniach, więc powiedziałabym, że jeśli ktoś jest dobry w swojej pracy, tak jak oni są dobrzy w swojej pracy, to powinni rozumieć i to analityczne podejście, i to emocjonalne, ale bez dwóch zdań. No nie wiem, może to przez to, że trener jest właśnie bardzo taki analityczny, ma bardzo dobre oko, a z drugiej strony Daria jest psychologiem i to jest naturalne, że rozmawiam z nią o emocjach, to po prostu tak to się trochę podzieliło, że faktycznie z kobietami, no nie wiem, a z Pani doświadczenia jak to wygląda? Zasadniczo masz szczęście, że możesz korzystać z doświadczenia i zrozumienia rzeczywistości jakby filtrowanej przez obie płcie. To jest w ogóle też uważam ogromna. No trochę tak, ale też już zauważyłam, że to nie jest takie, że można to tak podzielić, prawda? Jesteśmy tak czasem złożeni, tego więcej, czasem tego więcej. No więc ja to sama jest tak jestem też analityczna, ale z drugiej strony bardzo emocjonalna, więc myślę, że ciężko jest po prostu tak ocenić. To perfekcyjna mieszanka, kochana moja, nie martw się. To tylko Ci pomaga w życiu, to nie ma w tym nic złego. Przeczytałam na Twojej stronie internetowej, że lubisz koty. Masz chociaż jednego? No jest to kot rodzinny, a ja nie jestem jego ulubienicą, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest mój kot, ale no mamy w domu kota Grappę. Czyli to jest miłość jednostronna i tak sobie właśnie wyobraziłam, że prawdopodobnie dużo częściej razy w życiu przytulasz puchary i te srebrne talerze niż te koty, nie? No trochę tak, zwłaszcza, że Grappa ucieka ode mnie w domu, więc chyba częściej przytulam puchary. To jest wspaniałe w ogóle. Jesteś chyba pierwszą znaną mi osobą, której mogę na 100% powiedzieć, że dużo częściej przytula właśnie swoje trofea niż... nieskromnie zabrzmiało, no ale... Nie, ale to nie jest o braku skromności, bo ty jesteś wspaniałą osobą, tylko o rzeczywistości, że w tym zawodowym sporcie, w którym jest się na tym szczycie, po prostu tak się życie układa. A na szczycie, jak wiadomo, jest zimno i wieje. Czujesz czasem, no nie wiem właśnie co to jest, to zimno i ten wiatr na tym szczycie. Mówi się też o samotności na szczycie, tak jak sobie o Tobie myślę, choć jesteś tak młoda, a tak utalentowana i już tak nagradzana wielokrotnie, jesteś po prostu urodzoną zwyciężczynią, to myślę o takiej królowej na szczycie i jej samotności trochę. Ty w ogóle czujesz się czasem samotna w tym sporcie? Wbrew pozorom ostatnio zauważyłam, że czasami czuję się samotna właśnie w tych momentach, kiedy ktoś o mnie mówi, ale na przykład mówi, no nie wiem, wymyśla jakieś rzeczy, albo jak mam takie momenty, że właśnie, no nie wiem, czuję, że o mnie jest rozmowa, albo jest jakaś dyskusja w internecie na mój temat, a tak naprawdę ci ludzie, no nie wiem, nigdy ze mną nie rozmawiali, albo zupełnie mnie nie znają, to wtedy czuję się taka, no nie wiem, jakbym
jakbym ja prowadziła po prostu swoje własne życie, a ludzie mimo wszystko znali inną mnie, więc wtedy faktycznie czuję się taka samotna, bo wiem, że no mało kto mimo wszystko z tych wszystkich ludzi, którzy na przykład wypowiadają się na mój temat, znają moją sytuację i znają moje życie i to tak trochę odseparowuje od reszty. No nie wiem, czy dobrze to opisałam, ale no właśnie ostatnio poczułam się taka samotna przez to. Bo to jest trochę, myślę, o jakimś rodzaju bezsilności, no bo przecież nie możesz każdemu z osobna udowadniać, że się myli, że zna jakiś tam promil ciebie, twojej osoby, więc jeśli podlegamy ocenie, tak, to czujemy się po prostu niesprawiedliwie potraktowani. Albo po prostu czasami no, jednak właśnie ciężko mi jest zrozumieć, że nagle zrobiłam się tak popularna, że ludzie faktycznie chcą o tym wszystkim rozmawiać, prawda? I patrzą na moje życie właśnie z takiej innej perspektywy, gdy ja wiem, co jest moim życiem i ja to życie faktycznie prowadzę, prawda? Wiesz co, my tu z moimi innymi koleżankami, gościniami na kanale kilkukrotnie omawiałyśmy Twoją historię z konferencji prasowej po jednym z turniejów, gdzie słyszeliśmy tylko jego głos. Dziennikarz, wydawało nam się starszy stażem, zapytał Cię o ten make-up, że tak wszyscy robią, a Ty nie robisz na tym korcie. Występujesz taka, wydajesz się być naturalna, perorował dalej Pan. I byłyśmy właśnie zachwycone Twoją reakcją, bo nagle z uprzejmości postanowiłaś Panu wytłumaczyć, że z jakiegoś powodu po prostu zakładasz czapkę oraz nie malujesz się, bo to jest niepraktyczne, a potem odparowałaś mu, że zasadniczo to tam w tym kajecie PR-owym masz zapisane różne rzeczy, niech on sobie tam pójdzie i przeczyta. I to jest znowu, wiesz, o takim świecie, znowu wracam do hasła zmiana, o takim świecie, który już dla was, młodych ludzi, na szczęście odchodzi w niepamięć, że nie musicie się po prostu już, choć jeszcze ciebie to spotkało, spotykać z takim dziadersko-paternalistycznym tonem tych osób, które chcą kobiety sukcesu sprowadzać znowu do poziomu tuszu do rzęs, więc pomyślałam, że pogratuluję Ci tamtej reakcji, bo ona też bardzo dużo zmienia w takim myśleniu młodych kobiet o sobie, że możesz postawić granice i że decydujesz o sobie. Czy to stawianie granic, mówienie komuś nie, już na tym poziomie, na którym jesteś, przychodzi Ci łatwo, czy taka, wiesz, czy ta grzeczna dziewczynka w Tobie się budzi często? Ogólnie bardzo ciężko mi przychodzi czasami stawianie granic. Właściwie to nadal uczę się bycia asertywną i no zresztą najczęściej mam okazję potrenować to, jak nie wiem, ludzie na przykład przerywają mi w treningu, żebym zrobiła zdjęcie albo dała autograf, to no nie wiem, moim pierwszym odruchem jest po prostu zrobienie tego, w pewnym sensie, żeby właśnie zadowolić drugiego człowieka, ale no jeśli miałabym być w pełni profesjonalna, to powinnam odmówić i skoncentrować się po prostu na swojej pracy, więc uczę się tej asertywności. Faktycznie jeśli chodzi o te sytuacje, z którymi kobiety właściwie przez cały czas się spotykały i nadal czasami spotykają, no to myślę, że ja już jestem w takim świecie, że w pewnym sensie moje poprzedniczki albo ogólnie wszystkie kobiety, które osiągnęły sukces wcześniej, przetarły szlaki, więc faktycznie tych sytuacji myślę, że nie mam dużo w porównaniu do, nie wiem, sportowców Dużo kobiet, starszych od Ciebie, no, dokładnie, które uprawiały ten sport 20 lat temu, więc pod tym względem myślę, że właśnie mamy taki komfort i wszystkie powinniśmy być wdzięczne temu starszemu pokoleniu, ale ogólnie tak w życiu, jeśli chodzi właśnie o asertywność i stawianie granic, to myślę, że powinnam zacząć robić to trochę bardziej, bo czuję ostatnio, że ta popularność jednak trochę zaczyna czasami burzyć mój komfort. Zwłaszcza w takich sytuacjach, gdzie no po prostu jestem w miejscu takim prywatnym albo w takim miejscu, gdzie myślałam, które jest odizolowane i będę mogła na przykład w spokoju sobie popracować, a jednak później widzę, że no nie wiem, moja rozmowa z trenerem jest nagrywana albo to, jak się odezwałam na treningu relacjonowane w internecie i wtedy właśnie myślę sobie, że chyba pora włączyć tą asertywność. Swoją drogą, wiesz, Ty jesteś tak szalenie uroczą, sympatyczną, wrażliwą i piękną dziewczyną, kobietą, że może po prostu ludziom przychodzi naturalnie przekraczanie Twoich granic, bo myślą, że właśnie Ty nic nie zrobisz, Ty nie zareagujesz, więc jak masz takie postanowienie, to trzymam za Ciebie kciuki. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy... Też pamiętam, że oni to robią z sympatii, prawda, więc to nie jest tak, że ja mam tylko jakieś negatywne odczucia, tylko no, pamiętam, że właśnie z tym, że po prostu oni są kibicami i fanami, czasami właśnie wiążą się niekomfortowe sytuacje. Też te takie mniej sympatyczne. No wybacz, wiesz, jak ja bym Ciebie spotkała, nie wiem, na ulicy gdzieś na świecie, rzuciłabym Ci się na szyję. Mogłabyś mi postawić mocno granicę, ale ja bym próbowała jeszcze raz. To po prostu Cię uwielbiam. Ale już po tym wywiadzie nie.
jak już się poznałyśmy. Nie, jeszcze bardziej, ponieważ fizycznie Ciebie tutaj nie mam, a tak bym Cię wyściskała, widzisz, no, na tym polega i piękno tego połączenia dzięki technologii, ale też wada, że nie możemy się złapać za rękę. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy skończyła się aukcja Twojego przedmiotu wystawionego na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sukienka Magdy Butrym, w której wystąpiłaś w przepięknej sesji finalistek turniejów w Meksyku, w Cancun. Czerwona suknia została sprzedana za ponad 68 000 złotych. Tam dołączony był też Twój autograf, więc gratuluję Ci bardzo tego sukcesu i rozumiem miłość do tej kiecki. Tak, no, dziękuję, tak, bo właśnie przepiękna. ustaliłyśmy, że mamy tę samą, znaczy mamy tę sukienkę, nie ten sam egzemplarz, ale obie jesteśmy w tej sukience Magdy zakochane. Lubisz modę? W ogóle jakoś Cię to już wciąga? Powiedziałabym, że uczę się mody. Ale... Fajnie jest? Tak, bardzo fajnie. Zresztą właśnie dzisiaj miałam ciekawy dzień, o którym nie do końca mogę powiedzieć, ale efekty wszyscy będą mogli zobaczyć, bo przed właśnie teraz sesją z Porsche miałam inną sesję, bardzo ciekawą, dlatego uczę się mody i no, powiedziałabym, że na coraz więcej sobie pozwalam, chociaż wciąż prawdopodobnie jest to niewiele, patrząc na to, co niektóre osoby zakładają, jak widzę zdjęcia na Instagramie, więc powoli, krok po kroku właśnie uczę się tego. Całe życie przed Tobą. Słuchaj, będziesz odkrywała niesamowite historie, więc już Ci tego zazdroszczę, bo jesteś na początku, ja to już kończę, bieg. Jeszcze chciałam o takiej zabawie porozmawiać, bo już mówiłyśmy o wymaganiach, o zawodowstwie, o tych nieprzyjemnych stronach funkcjonowania w sieci, ale powiem Ci, że jesteś jedną z moich ulubionych uczestniczek memów na temat pewnych sportowych sytuacji i ta rywalizacja pomiędzy Tobą a Robertem Lewandowskim o tytuł Sportowca Roku wyprodukowała tyle cudownych memów na temat rzekomej Waszej relacji, że nie wiem, na pewno je widziałaś. Ja uważam, że one są urocze, że tutaj nie jest nic o tym, że któreś z Was miałoby do siebie jakieś anse, no bo nie jest tak, prawda? Lubicie się. Tak, nigdy nie mieliśmy sytuacji, która byłaby napięta w ogóle w jakikolwiek sposób, ale no ogólnie ja rozumiem, że ludzi śmieszą te memy, ale ja też potrafię postawić się w pewnym sensie w sytuacji Roberta, który przez wiele lat dźwigał polski sport na swoich barkach, a teraz jednak właśnie ludzie robią o nim czasami niemiłe memy i nie do końca mnie one śmieszą, szczerze mówiąc, właśnie z tej perspektywy, że sama wyobrażam sobie, że kiedyś mogłabym być w jego sytuacji i może nie byłoby mi miło, jakby ludzie tak robili, no bo jednak trzeba pamiętać o tym, że wszyscy zasługujemy na taki podstawowy szacunek i faktycznie memy są zabawne, ale warto by było, żeby właśnie nie przekraczały granic. No dobrze, no to zaczęłyśmy od słowa jazda, więc jeśli jazda to 4 kółka, to skończmy jeszcze samochodowo. To czym teraz będziesz jeździć po Warszawie? Po Warszawie moją Panamerą, uwielbiam to auto, ale teraz właśnie jestem na sesji Porsche i wprowadzają nowy samochód elektrycznego Macana, więc myślę, że na pewno kiedyś to będzie świetny wybór, jak już zostanie wprowadzony na rynek, no bo wiadomo, ekologia i te zmiany, o których też my rozmawiałyśmy, że bardzo dużo się zmienia, no to myślę, że w tym świecie moto też dużo się zmienia, właśnie jest coraz więcej elektrycznych samochodów, więc do takiej marki jak Porsche to też jest duża zmiana, ale na pewno pozytywna, więc właśnie wracam na plan. Hasło kampanii to bądź zmianą, pozostań sobą i myślę, że to hasło jest świetnie do Ciebie dobrane, bo Ty jesteś zmianą, Twoje życie się zmienia, stawiasz odważnie swoje kroki, a pozostajesz cały czas tą wspaniałą dziewczyną i trzymam za Ciebie kciuki, bo przypominam sobie te 6 czy 7 lat temu, kiedy się widziałyśmy pierwszy raz, jesteś cały czas tym światełkiem i promyczkiem i trzymam bardzo za Ciebie kciuki. Dziękuję, i serdecznie pięknie. Cię całuję i pozdrawiam i dziękuję za te kilkadziesiąt minut razem. Ja też, dziękuję. Bardzo fajnie się rozmawiało. No i tyle, była to chyba jedna z najbardziej dynamicznych rozmów na kanale w moim stylu, ale taka jest Iga i bardzo się cieszę, że chociaż te 30 kilka minut udało nam się wygospodarować na nasze spotkanie. No to co, teraz pamiętajcie o jednym, do pracy na chmurce. Tego Wam życzę. Oczywiście w żartach, a tak naprawdę życzę Wam, żebyście byli szczęśliwi i zdrowi. Całuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Też sobie zazdroszczę, że zrobiłam tę rozmowę naprawdę serio.